FNAF Help Wanted wychodzi za 2 tygodnie i powoli zaczyna już pojawiać się na różnych stronach. Niedawno pojawił się na Steamie, na stronie PlayStation. Bardzo mnie bawi, że na Steamie można go znaleźć tylko w full capsie. No ale cóż, gra zbliża się wielkimi krokami, zostały nam 2 tygodnie. Z mojej strony mogę powiedzieć, że mam PSVR, ale nie wydaje mi się, że będę robił z tego jakieś streamy, nie mam za dużych możliwości, a mój internet jest dosyć kijowy. Może zrobię jakiś odcinek, ale na pewno wykorzystam konsolę do nagrania materiałów pod inne filmiki, zobaczy się jak to jeszcze będzie. Wracając jednak do tych nowych stron, dostaliśmy nowe zdjęcia z gry i jak ludzie narzekali na wszystko, kiedy wyszedł trailer i pierwsze zdjęcia, to teraz jest znacznie więcej pozytywnych opinii w fandomie. Nowe fotki wyglądają lepiej, Nightmare Fredbear już ma rzeczywiście tekstury Fredbeara, nie wygląda jak Freddy Fazbear. Chyba jedyna rzecz, na którą ludzie jeszcze narzekają, to modele pluszanek. No jestem to w stanie zrozumieć, nie wyglądam jakoś za wybitnie, ale za to bardzo podoba mi się z jakiegoś powodu pluszanka Freddy'ego, nie wiem. Wygląda fajnie. Możemy też zauważyć pluszankę Sans Baby. Na paru eventach pojawiło się demo z 2017 roku Help Wanted i jeśli interesowaliście się tym tematem, to możecie wiedzieć, że pluszanki Baby mają swoje własne jumpscary z jakiegoś powodu. Nie wiemy jak to jeszcze wyjdzie. Jak już wiemy na temat gry, będzie remasterować pierwsze 5 gier od FNAF 1 do Sister Location. Będą to po prostu zwyczajne remake oryginalnych gier, segmenty siedzenia w biurze, branie się przed animatronikami, ale także zupełnie nowe segmenty jak naprawa animatroników. We FNAF 2 dostaniemy całą fajną minigierkę z Mangle w wentylacji, gdzie musimy rozwiązywać masę zagadek logicznych, a jednocześnie odstraszać Mangle latarką. Będzie przychodzić z różnych stron. Jak możemy się domyśleć, Sister Location będzie mieć najwięcej zmian w tym podstawowym gameplayu, który był mocno ograniczony przez silnik, którego Scott używał. Już sam Scott chwalił segment z Phantom Foxym. Zgodnie z różnymi opisami gra ma posiadać ponad 40 różnych poziomów, co jest dosyć dużą ilością, ale pytanie polega też na tym, ile w tym wszystkim będzie różnych segmentów rozgrywki. No bo zależnie od interpretacji FNAF 1 może mieć 7 nocy i to jest już 7 poziomów. Jeżeli każda z 5 gier będzie miała po 7 poziomów, to mamy już 35 poziomów i ledwo miejsca na coś innego. Więc najwięcej zależy tutaj od tego, jak te zdania są interpretowane. Nie jestem w stanie znaleźć źródła, ale podobno ma być to tak pół na pół. 20 poziomów z klasycznego gameplayu i 20 nowych wyzwań, jak naprawa animatroników, segment z Mangle i tak dalej. Segment napraw, ale ze Springtrapem czy z Baby byłyby na pewno bardzo ciekawe. Twórcy w jednym wywiadzie potwierdzili też, że po przejściu każdego poziomu będziemy mieli możliwość zagrania w trudniejszą wersję tego samego poziomu i jeśli przejdziemy wszystko, dostaniemy więcej epickiego FNAF lore, prawdopodobnie jakieś cutscenki, czy osobny poziom, czy coś takiego. Wciąż musimy dowiedzieć się o co chodzi z tą całą gadką z Jeremim, bo moja teoria, że będziemy widzieć błędy restauracji wygląda obecnie jakoś słabo, ciężko powiedzieć, podczas gdy cała gra zdaje się być taka ekstremalnie luźna, rzuca się na lewo, na prawo bez związku. Może się to jeszcze jakoś zmieni, jak już gra wyjdzie, kto wie, ale póki co wydaje się to właśnie takie porozrzucane po prostu na lewo i prawo. Wiemy też, że w grze pojawi się system nagród, jakiś sklepik, w którym będziemy mogli kupować jakieś fajne nagrody, będziemy mogli znajdować ukryte fast tokeny, które pozwalają nam korzystać z tego sklepiku. Cały akapit na jego temat zdaje się też nawiązywać do Candy Cadetta. Mam tutaj to całe jego popularne Candy. Więc on też może się tutaj jakoś pojawić. Może powie nam jakieś historie, może pojawi się w jakiś inny sposób. Ale cóż, to chyba byłoby na tyle z newsów, nie mam za dużo więcej do powiedzenia. Co najwyżej sam fakt, że Freddy Fazbear jest totalnie przekolorowany w tej VR-owej wersji, co wydaje się lekko dziwne, no ale wygląda ok, dosyć ciekawie. Jak też będzie, to się przekonamy, ale na dzisiaj to by było na tyle. Zapraszam Was do sekcji komentarzy na jakieś Wasze własne przemyślenia, opinie, dyskusje, co sądzicie o tej nowej grze, czy może zapomniałem o czymś wspomnieć na odcinku. Zapraszam do dyskusji.